Witam. Dzisiaj chciałam powiedzieć parę ogólnych słów o metodzie, którą stosuję przy robieniu włóczką futerkową i na dwustronnym szydełku tunezyjskim. Przede wszystkim zapisuję w taki sposób, że w jednym rzędzie notuję rząd, który przerabiam w jedną stronę i zamykanie, czyli tak naprawdę to są dwie warstwy jednego rzędu. Stosuję tutaj symbolikę, taką jak widać tu w napisach. Oczka postępujące prawe. Będę stosować też nazewnictwo zamiennie, albo oczka postępujące, albo oczka prawe. Są jeszcze oczka postępujące lewe, których ja tutaj nie używam. I na zamykaniu, czyli przerabiam drugą końcówką szydełka i włóczką futerkową i są to oczka zamykające, które zapisuję takim symbolem fali i literką T. I są to oczka, które nie zmieniają się. Przerabiam jedno oczko po jednym, zamykając każde nabrane oczko na szydełku. Drugą rzeczą jest to, że wybieram włóczkę pomocniczą, czyli tą zwykłą, dużo cieńszą niż włóczka z futerkiem. I dobrze jest, jeżeli jest ona kontrastująca z kolorem włóczki z futerkiem, gdyż lepiej ją jest widać. Kiedy przerabiam włóczką normalną, może to być akryl, dolpin, wełna, cokolwiek sobie wymyślę, to robię dosyć luźno, więc szydełko jest dobrane na tyle dużo większe, że te pętelki naprawdę wychodzą dosyć luźno przy robótce, ale to ma na celu lepszą widoczność tych pętelek na robótce, żebym mogła je policzyć. Trzecie. Liczę tylko oczka, które nabieram, czyli oczka postępujące prawe. Nie przeliczam sobie oczek futerkowych, gdyż tylko je zamykam, więc tak naprawdę powinna się zgadzać ta ilość z oczkami, które nabrałam. A tą metodą przerabiam tylko na okrągło. I przy przerabianiu zostawiam sobie zawsze na końcu jedną pętelkę z oczkiem futerkowym. Ta włóczka mi blokuje przy pruciu czy spadaniu oczek. Zawsze wracam do pętelki z futerkiem i dodatkowo zostawiam ostatnią pętelkę z włóczki zwykłej, gdyż lepiej mi się tak przerabia. Przy liczeniu następnych oczek nie wliczam tych dwóch pętelek. Liczę następne. Czwarte. Ostatni rząd przerabiany zawsze sprawia wrażenie rozwarstwiającego się z pozostałą robótką, czyli jest duża szczelina. Zamyka się ten rząd w momencie, kiedy przerabiam następny, co widać w momencie, kiedy zaczynam robić i następuje rząd po rzędzie. Zawsze ten ostatni ma dosyć dużą przerwę, szczelinę pomiędzy przedostatnim i sprawia wrażenie, że coś tu jest nie tak, ale to jest wszystko w porządku. Piąte, chociaż powinnam powiedzieć to na początku, jest tym, że ta metoda ma to do siebie, że tak jak robiłabym w tradycyjnym szydełku tunezyjskim, po prawej stronie ścieg, ja tu traktuję jako lewą stronę. A to, co normalnie byłoby lewą stroną, u mnie jest pokryte futerkiem, czyli w projekcie stanowi prawą stronę.
czyli jest to na odwrót niż tradycyjnie przerabiamy w szydełku tunezyjskim. To są podstawowe zasady tej metody. Mając na uwadze te właśnie 5 punktów, nie powinno sprawić nam trudności robienie tą metodą. Pamiętamy myśl szydełka tunezyjskiego, że przerabiamy normalnie jedno oczko w jedne, żeby nie pogubić ilości oczek i nie robić redukcji w momencie, kiedy jej nie chcemy. A o ściegach z rozszerzeniem bądź redukcją już w następnych filmach, do których zapraszam.